No dobra, zaczynajmy. Tym razem postanowiłem rozegrać więcej gier tego dnia. W pierwszym meczu zaczynam od składania czarodziei, z małym wsparciem Hembaronów. Ciekawe połączenie? Może się uda. No, nie do końca, ale próbowałem coś tam złożyć. Pionki lecą słabo, a przedmioty, no szkoda mówić. Do czasu, bo w pewnym momencie w samym sklepie zaczęli przeważać Hembaronowie. Spoko. Tym bardziej, że przedmioty, które mi leciały, pasowały bardziej do Hembaronów niż do czarodziei. No to decyzja była prosta. Budujemy się pod Hembaronów. No ale trzeba było coś zrobić z czarodziejami, no to zastąpiłem ich akademią. I trzymam się twardo dolnej części tabeli. Oczywiście niespecjalnie. A zbawieniem w moim teamie okazała się Reni, która kierowała lekko drużynę. Ale był jeden problem. Za długo zostawała na poziomie brązowym. Przez co jakiś czas punkty leciały w dół. A pod sam koniec udało mi się ją jeszcze ulepszyć, tym bardziej dostała ewolucję, ale no nadal było to za mało. I niestety pierwszą grę musiałem skończyć na pozycji 7. No nie fajnie, no ale to rozgrzewka. I zobaczymy, co przyniesie kolejna gra. Od stróża prawa zaczynamy. Dostaję potężnego boosta w postaci bohaterów na start. Nie, w sumie mam 2 snajperów. Ale tutaj widzę, zdobywcy wjeżdżają na salony. Dawaj ich. Set do wywalenia. Dareczkiem nie pogardzę, bo w poprzedniej grze mnie nieźle zbił. W sumie Draven też niech już wleci i niech zbierają punkty. A reszcie dziękujemy. Dobra, Flatka zostawiam. On się jeszcze ze Swainem może połączyć. A zresztą jest czarną różą, więc taką Morganą to bym nie pogardził w tym momencie. Od razu ulepszony Darek, dawaj go. I Draven. Wladek wjeżdża na pole. No i pięknie, bo jeszcze obserwatorów złożyliśmy. Puściki lecą. I ostatni szept w sumie na Darka może polecieć. Ty, jest boost do Wladimira. A jakbyśmy to wzięli? Weźmy krwiożerczy pakt. W sumie od razu się ulepszy i mamy Morganę, którą od razu mogę wrzucić. A ostatni szept, tak jak mówiłem, leci na Dravena. No, tej grze już ładnie idzie. No i pięknie. Poczyszczeni. I ten taneczny krok Wladka. I jeszcze Cassiopeia na start. Nie. No to są jakieś jaja. Chociaż Dravenem nie pogardziłbym, bo już bym go wolał mieć na drugim poziomie. A co składają przeciwnicy? Katarinka, zdobywców. Ty ze Snitchem? Ciekawe połączenie. To oczywiście będzie build pod Nocturna. O, wojownicy areny plus eksperymenty. Strażnicy, wojownicy areny. I wracamy jednak do siebie, bo trzeba tutaj kontrolować sytuację i pięknie Darek wszystko będzie czyścił na starcie. Jo, niech tam ciora jeszcze Draven od tyłu. Już widzę, gdzie wszystkie Draveny uciekły. Pan Axolotl na mnie wszystkie zwinął. Pan Zaradny na mnie wszystkie zwinął. Ale ja się pnę w drabince. I podglądam dalej. Obserwatorzy. I nic. Praktycznie to nie jest złożone. Bardzo dużo obserwatorów, także moglibyśmy ich popodbierać, ale kurczę, skupiłbym się na tym, że ta Kaśka tu wjechała już. Bo ona mocno przeważy szale zwycięstwa, bo dostaniemy jeszcze dodatkowego pionka w postaci Siona. I na rolce jakbym wyciągnął drugą pelerynkę, by było spoko nawet. Bo teraz nawet problemu nie będę miał, żeby wygrywać. Ja nawet nie wiem, czy zaraz na pierwsze miejsce nie wskoczę. To może być lekkim problemem, bo będę miał gorsze przedmioty z rolek, ale to, że mam zdobywców, to mi będzie lekko rekompensowało wszystko. Bo dostajemy perki jeszcze i przedmioty z totemu. Głównie przedmioty z totemu. Mamy coś fajnego. W sumie żadnego zdobywcy na rolce nie ma, a pelerynka jest jedna. Praktycznie przedmioty są równomiernie rozłożone. Ty, i mogę szybciej wziąć. Dawaj, pelerynkę oczywiście. No i mamy smoczy szpon dla Wladka. Subcio, jeszcze 2 goldziwa z totemu. Ponik se na Wladka wjedzie i kolego idziesz do kosza. I ulepszenie wchodzi i Cassiopeia. I Cassiopeia może razem z Sionem zawitać na polu walki. Jego Siona to nawet tak lekko do tyłu możemy przesunąć. Albo tutaj na bok? O, bardziej tu. No i teraz jest pięknie. To jest w ogóle dziwny build. Chłop wykupuje wszystkie pionki, jakie się tylko da. Trzyma dużą część zdobywców na polu walki, chociaż na ławce ma w większości buntowników, jedną Morganę i jednego Hembarona z tego co widzę. To jest dość ciekawa taktyka. Nie wiem, to jest może jakaś próba inwestycji. Albo próba po prostu popsucia mi gry. I innym. Chętnie sobie rel wezmę. Ten Korki jeszcze kusi, ale on się z niczym nie będzie łączył, więc go sobie daruję. Praktycznie możemy się skupić w tym meczu na Czarnej Róży, no bo perk jest pod Wladka. Od naszego wampirzego księcia. O, nasz Edward ze świata nie zmierzchu, a League of Legends. Dostajemy w łeb. To już widzę, tu będzie problem. Oj, te robociki mi napsują zdrowia. Oj. Ale najważniejsze to jest być w pierwszej trójce. W ogóle fenomenem jest to, że ta Katarina się cały czas utrzymuje. Co ona ma na tej ławce? Cały czas trzyma zdobywców ze strażnikami,
A ławka to się co chwilę przytasowuje. Ciekawe. No ale nic, chciałbym jak najszybciej zdobyć 40 golda, żeby móc już tasować. Bo chciałbym mieć złotego wylatka w tym podejściu. Trochę lipa z przedmiotami, bo tylko 3 poleciały. Ale mamy jakieś złotko, którym jest szpatułka. I możemy mieć kolejnego zdobywcę, ale to byłby 3 dopiero. To niekoniecznie. Bo czarną różę też możemy mieć. O, to jest to. Dawaj to. No jakby tak dareczka zamienić? No upartego. Poczekajcie, muszę to policzyć. Mamy 6, więc jeszcze jedna szpatułka jakby poleciała i udało się wyciągnąć jeszcze jeden emblemat czarnej róży, byłbym w stanie złożyć pryzmatyczną czarną różę. Ej, to by był kurwa build na odcinek! Wow! Mogę w końcu rollować! Pięknie. Tego nie chcę, tego też nie chcę. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego od razu 2 mi lecą, no wziąłem perka oczywiście z totemu. Bo liczę na to, że jakaś 1, 2 mi na drugim poziomie od razu poleci. No i pięknie. Kurwa, lepszego scenariusza nie mogłem sobie wymarzyć. Jeszcze słoinisko dostałem. I te Draveny ukradzione oczywiście, tu krwi muszą napsuć. Ale nie ma tego złego, bo znowu mamy Dravena. I mamy Swaina. I w sumie mogę się ulepszyć. Dziękuję, Swain wchodzi. No i pięknie, bo łączy się oczywiście z naszym wampirem. Żeby tego jeszcze było mało, jakbyśmy dali krwiopijcę Darkowi. Kupcia, raz se rolniemy. A jeszcze raz. O Jezu, Darek 2. No i pięknie. Potrzebuję jeszcze jednego. O, i Kaśka. Bo Kaśka miała fajny biust. W tym przypadku fajny ogon. Nie podoba mi się to, co się dzieje na polu walki. Ewidentnie mi się nie podoba. Chyba bym jakiegoś Ginso dla Dravena. Bez tego to ani róż. To nagle się okazuje, że czarna róża nie jest wcale taka mocna. Ale tutaj w tej grze może zaważyć to, że ja będę miał dużo gold postaci. Tych początkowych oczywiście. A co ja bym chciał wyciągnąć z rolki? Ty, jest Ambessa! Dawaj ją! O ile mnie jej nie zabiorą. No i oczywiście mogę się z nią pożegnać. Ale mogę za to łuk wziąć. Koleżanka Akali idzie do kosza, a Darek potrzebny jest tylko 1. No i oczywiście Wajza musi składać to samo co ja i wyciągać te same pionki. Wiedziałem, że prędzej czy później trafię na takiego gracza. Jakiego on ma w ogóle powalonego snitcha, ty! Jak on się rozkokosił, jak mi mapę wyczyścił. Patrz co on robi. Ten Draven z Darkiem go... A, dobra, usiekli go jednak. Już się bałem, że im się nie uda, a jednak im się udało. Tylko Tarel jeszcze to jakoś przytrzymuje. Ale finalnie ja wygrywam. To jest Eliska, ale nie mam za co jej wziąć. Jakbym poświęcił tą Rel, wziął sobie Eliskę, raz se rolnął, chodzi Wladimir. Pięknie. I w sumie teraz nie wydać kasy, po psach się ulepszyć, dodać Eliskę i mamy złotego Siona. To brzmi jak plan. No oczywiście ta małpa musi składać build z neta, nie? Dobrze, że ten Kog'Maw się chociaż skupił na Sionie. To za dużo obrażeń mi na drużynie nie zrobi. Hej, oni sobie mogą na lajcie czyścić, nie? Tylko ten Nocturne, no nie! No nie, dziadu jeden podły. Ty, dobra, przegra. Jest git. Dobra, mamy Eliskę, to jeszcze by trzeba było LeBlanc wyciągnąć. LeBlanc. I zamienić resztę chłopaków naprawdę w tanków. Ich oczywiście z przodu. Bo złej pozycji nie mam, ale mógłbym mieć lepszą. Gold to niekoniecznie to, co potrzebuję. Wolałbym przedmioty, moi drodzy. O, Kaśka się za darmo ulepszy. Ty, i może będzie przedmiot pod tanka. No i pięknie, coś tam się złożyło. Jest kolejna szpatułka, ty. Hej, trzymamy dla różdżki. Będzie kolejny emblemat. I w sumie mogę się ulepszyć. No i pięknie, zostało mi równo 40, wchodzi Eliska. Garen może dostać przedmiot i w sumie Draven tak samo. Bo różdżkę muszę wydać na emblemacik. Ale będziemy mieli już 6 i wtedy tylko polować na LeBlanc. Przepraszam, na LeBlanc. Nie, no takiego obrotu spraw to się nikt chyba nie spodziewał. I ten złoty kuźwa Sion, który niestety pada, bo musimy mieć oczywiście jebanego mechanicznego robala. A jakbym dał im tarczę? To jest też pomysł. No i pięknie, Swainik się ulepszył. Tylko ten Blitzcrank mnie tu przeraża. Czemu on ma 2 smocze szpony? Dobra, ważne, że padł. Co to w ogóle było? One się chyba nie stakują z tego, co wiem. Chociaż mogę się mylić. A co tu w kuli będziemy mieli? Daj przedmiot. Nie, dało oczywiście seta na drugim poziomie, którego nie potrzebuję w twoim składzie, ale Swainem nie pogardzę. Leona do kosza. O, 2 singedy na drugim poziomie. Fajnie, w poprzednim buildzie bym się pewnie cieszył. Niekoniecznie w tym. No jest lipa. Powiedz, że ten skurwiel mi wszystko podebrał. No przecież. Ale ja tu nie marudzę. Ja tutaj zaraz się będę znowu ulepszał. Ej, w sumie moglibyśmy przycisnąć Golda, tak żeby już po ptakach się ulepszyć, nawet o 2 poziomy. Ej, ty złoty Draven, co jest? Ja to przegapiłem. Totalnie. Ujujuj.
ale jestem na drugim miejscu, więc jest git. Pierwsza 4, najważniejsze, żeby się utrzymać i jakoś to będzie. Teraz tak, różdżka. Jest jedna, ale jest Leblon. Leblon jest, Leblon. On voulez-vous coucher à la voix ce soir? Pety leżą i tego typu sprawy i nie mam już Leblon. Ale jest jeszcze szansa na Pike. Patrz, oddali mi Pike. Haha, i mam różdżkę. Haha, też mam w dupie tam Leblon. Ice'u nie wydaje. Oczywiście to przerabiam na emblemat i w sumie to może lecieć na Swaina. I mam 6 czarnej róży. Jak tu wjedzie LeBlanc, to ja chcę pod tym filmem naprawdę jakiś komentarz kuźwa zajebisty, typu czarna róża. Bo na pewno oglądasz do tego momentu, więc napiszesz w komentarzu czarna róża, żeby film nam się lepiej oglądał. A tak szczerze, zazdro trochę tej mapy, bo te złote porusie w beczkach jest normalnie taki rarytas, że głowa mała. I ten Sion wcale taki mocny nie jest. No i przegrywam oczywiście kuźwa na tą Mendę, co mi podbiera postaci. Ajajajajajajajaj. Strasznie wyrównany mecz się zrobił. Ale to nie jest problem, bo możemy sobie ewoluować naszego Wladka na większą ilość pancerza. W sumie raz rolnąć, a nawet 2. Dobra, jest Kaśka. Liczyłem trochę na Dravena dwójkowego, ale się przeliczyłem. I w sumie ja nie mam pomysłu, co wrzucić jako następnego czempa. No bo się ulepszę zaraz. To jakbym koleżankę do tyłu przestawił, bo ona i tak jest brązowa, a niech zadaje jakieś obrażenia. Chociaż jest brązowa, więc będzie zadawała ich mało, ale zawsze coś. Chyba, żebyśmy ją tu przesunęli. Żeby na początku samym nie ginęła i Darka też nie zostawiała. Ajajajajaj, ciężko, te kogmawy. Małpy podłe. Ej, ale ja się naprawdę spierdzieliłem w drabince. Oj. Morgana to niekoniecznie to, co bym chciał, ale nie pogardziłbym szczerze powielaczem, jakby poleciał z tych ptaków. Dobra, mam nadzieję, że dobre przedmioty chociaż polecą. Nie no, musiał polecieć mi Snitch i kupa golda. Dajcie przedmioty pod tanka. Serio, ja samego golda praktycznie dostałem? No se jaja ktoś robi, ja normalnie golda tylko dostałem. Dobra, no nic, bierzemy rękawice i niezłomne serce, no bo tylko to jest. Rzucamy to na oczywiście naszego wampira, ulepszamy się. Dla pewności dawaj jeszcze jednego Darka. Albo dobra, mniejsza z tym, Wladka i rolujemy. Złoto, ale to nie jest to. To też nie jest to. Do 70 zejdźmy. Jest Eliska. Ty, jest Ambessa, dobra. Do 60. Jest Lux, niekoniecznie. O! No i to chciałem widzieć. Tu pięknie się zrobiło. Złoty wampir. Złoty pan wampir, który i tak dostaje w pierdziel od srebrnego kogmawa. Dobra, bierzemy jego. Co ja mam teraz zrobić? Co? To sprzedajemy, to bierzemy, to wstawiamy, bo jest i tak ulepszona. Kurczę, czy ja tą Ambessę potrzebuję? Niekoniecznie, dawaj ją wek. W sumie Draveny zostają, Cassiopeiae lecą, ja się ulepszam, tutaj dużego wyboru nie mam. Wlatuje coś losowego, nawet nie spojrzałem. Coś się chyba zdublowało. No i co? Liczyć tylko na to, że wytrzymamy. Ej, ale ten mundo jest kuźwa wielki. Tylko przytrzymać. I jeszcze jedną, 2 rundy. Czemu ten kuźwa skurwiel złoty się nie rusza? Trzeba będzie go naprzód dać. Bo on jest w stanie dużo wytrzymać, tylko ja nie mam obrażeń. Gdyby Wladek mógł... Ej, on to wygrał! I żeby on się mógł poruszać, to by było też inaczej. On 14 000 obrażeń zrobił. Co ty do mnie mówisz? Ja cię sunę. Dawaj go naprzód. Tych zamieniam oczywiście miejscem. Tu też. W sumie... A, dobra, druga Ewelinka weszła. No ja osłabnę. Dawaj to. Mamy 7. Platynowy Sion. Nie, no ta gierka musi wejść. I 14 000 obrażeń Wladimira. A, w sumie zróbmy to tak. Nie, no to kolega to zostanie zjedzony. To nawet ten złoty Draven nie pomoże w tym momencie. Tu nie ma opcji na przegraną. No chyba, że się coś od Janie Pawli. Ale nie, no ten Sion będzie czyścił teraz mapę razem z Wladkiem. Nie, no taki comeback is real, że to głowa mała. Ale złotym Darkiem jeszcze bym nie pogardził. Którego pewnie nie ma tu na rolce, ale jest smoczy szpon kolejny. Ty, dobra, zaryzykujmy. Chociaż, dobra, nie, bierzemy szmaragdową rękawicę. Palić to. Potrzebuję obrażeń. Żeby było ich jeszcze więcej, to dostanie ją kuźwa nasz oczywiście lolowy Edward. To już praktycznie Eliskę tylko można jeszcze złożyć. To jest! Vladziu zboostowany. Jakoś on dużo życia nie ma tak naprawdę. To on ma tylko 3000 życia. Ja myślałem, że to jest mocniejsza postać. Ej, trochę bida. No, ale tu mam tak postać, która że tak powiem przyciśnie niejednego. Ja już byłem tak zrezygnowany,
A tu się taki piękny scenariusz wydarzył, że to jest głowa mała. No ten Sion będzie tak kierował. Ej, ten Mordekaiser mnie od tyłu nie wykończy, bo widzę, że się też rozkręcił. Ej, bo ten Sion jeszcze wstaje i on zadaje obrażenia dodatkowo. Jemu życie niby ucieka, ale nie do końca. Ej! To jest za mocne! No i z powrotem skakujemy na drugie miejsce. Chociaż drugie miejsce, nie liczę na pierwsze, ale żeby było to drugie. W sumie dawaj tego Swaina naprzód, bo on tak skupiał wszystkich na sobie. On może nawet ginąć. Ty, jest kolejna LeBlanc. Jeszcze może srebrną LeBlanc złożę. Mam nadzieję, że na pierwszego nie trafię, to wtedy przeżyję. Daj jakiegoś słabiaka. No i pięknie, ktoś na dobitkę. Chyba, że ten Kog'Maw nas wykończy. Ale w co wątpię. Widzę, że wszyscy składają tych Mordekaiserów. Oni nawet nie byli w stanie tego Swaina przebić na starcie. Ściągnęli tylko Darka i Eliskę. Dobra. Nie no, ten Wladek to jest nie do pokonania, nie? Zresztą nawet jak padnie Sion, to już zaraz wstanie i dokończy Kog'Mawa. O ile się uda. Dokończ tego Kog'Mawa, stary. No nie! Uff, przeżyłem. Jestem w pierwszej czwórce. Nie ma straty. Tutaj trzeba zrobić małą zamianę. Pięknie, Darek niech tu przejdzie. W sumie Draven niech też tu pójdzie. Tu może iść Kaśka, bo ona w sumie aż tyle obrażeń nie zadaje. I tu potrzebuje potężnego przedmiotu. Jakiegoś Ginsa albo coś na Dravena. To wtedy będzie dobrze. Tylko nie Golda. No wiem, Draven może iść jeszcze jeden. Ale Gold. Jeszcze rolka do zera. Jest złoty Darek. Pięknie. Dobrze, że go przedstawiłem. I nie ma nic więcej. Liczę na LeBlanc i kurwa przedmioty pod tanków. Ty, w sumie dawaj na Eliskę. Kamizelkę. Przecież ona jest osiłkiem. I znowu Kog'Maw. Ale to już powinno być łatwiej, tak? Jednak Darek już skoczył na złotko, coś tam przytrzyma, Eliska też trochę obrażeń podbija, wchodzi Sion, Sion czyści, Sion miażdży, Sion pruwa swoich przeciwników, że tak powiem. Niszczy ich, dominuje. Jak go Kog'Maw nie zabije, to będzie dobrze. On nie trafił w tego Kog'Mawa nawet. Co to jest? Ej, dobra! Jest! W końcu zbiliśmy koledzy pulę życia temu pierwszemu. Pięknie! Trzecie miejsce, gwarant. Co tu dostanę? Waj, która mi się nie przyda. Przeroluję to. W sumie mam Mordekaisera, który mógłby wejść, no nie mam za kogo, chyba że za Rel bym go wstawił. Ta Rel aż tyle tankuje. Pokaż mi to. Ta Rel nawet tyle nie tankuje. Dawaj, podmieniamy na jedną rundę. Do sprawdzenia. Teraz ile w ogóle ambes mi poleciało. Poleciało mi ich dość sporo, ale to nie jest to, czego potrzebuję na tą chwilę. Czy uda mi się przebić w końcu tego Kog'Mawa? Wszyscy strasznie tymi Kog'Mawami grają. Jak tutaj jest taki OP build. Jak platynowy Sion, którym mam nadzieję, że coś zrobi. No właśnie, kuźwa, ten Mordekaiser przeciwny, on jest problemem, bo on skakuje mi na tył i czyści mi praktycznie całą mapę. A mój Sion biedny nic tutaj praktycznie nie zrobi. Oj. No to mamy trzecie miejsce chyba. Oj. Ale dobre i trzecie miejsce. Następny mecz. Pora na mecz trzeci. Po tak dobrym zwycięstwie w poprzedniej grze motywacja była duża. Tym razem postawiłem na stróżów prawa, którzy lecieli mi masowo. Tym bardziej bardzo prosto mogłem połączyć ich z Kog'Mawem. Na szczycie tabeli utrzymywałem się dość długo, a sam mecz był strasznie wyrównany. A do samego końca etapu czwartego cała pierwsza czwórka szła łeb w łeb. Tylko jak to bywa, no musiało coś pójść nie tak. I ewidentnie brak odpowiednich przedmiotów, no zagrał na moją niekorzyść. Ale żebym nie narzekał, no przecież miałem rękawice złodzieja, tym bardziej wziąłem perka, który dopasowywał mi przedmioty pod postacie. I miałem nawet Kog'Mawa z 3 Ginso, który był lekką przesadą, dlatego też jedno Ginso musiałem oddać Madi. I udało mi się nawet złożyć 8 stróży prawa, ale niestety, no skończyłem ten mecz na pozycji 5. Ale myślę, nie ma co się poddawać, trzeba podejść do tej gry pozytywnie. Będzie lepiej. Uważaj, bo... ten dzień nie należy do najlepszych. Może następnego dnia.